Maciek o poranku. 7 marca, piątek. Fajna data. Zaczynam kolejny raz Maciek o poranku, bo w końcu kto nie próbuje, ten nie będzie wiedział, jakie są efekty jego pracy. No bo sobie za każdym razem obiecuję, żeby w końcu to zrobić. Próbuję, zawsze to wychodzi jakoś zupełnie inaczej niż powinno wyjść. I marne są skutki, bo no, jak wiemy, od samego gadania to nic się nie dzieje, a teraz będziemy mieli bardzo dużo przykładów właśnie na temat samego po prostu gadania i pieprzenia, a co za tym idzie, nic nie idzie, po prostu se pogadamy i mamy jakieś tam wsparcie medialne albo niemedialne, mainstreamowe, newsowe, tak mamy, bo gadamy, ble, 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 wielu ludzi gada, ble, 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 a gówno za tym idzie. Rano oczywiście to, co sobie obejrzałem i tak dalej, mam ochotę skomentować i to robię, więc Maciek o poranku, zapraszam. Od razu udajemy się, jesteśmy w serwisie, jak zawsze, MSN, Microsoft News. Bardzo mnie one cieszą, te wiadomości, dlatego, bo są bardzo wesołe, bardzo takie oderwane trochę od rzeczywistości, tak, trochę temu dosolimy, temu dopieprzymy. Na co wam zwrócę uwagę? Zwrócę wam uwagę na to, że jest coś takiego, że zobaczcie, jak jest pokazywany w nich Trump. Trump jest bardzo źle pokazywany. Wybór w Grenlandii, jakaś tam nagła ble, tak, mają tak jakieś problemy, proponował Kanadzie, może teraz Grenlandii proponuje, tutaj jakieś amerykańskie placówki mówią dość, tak, nie będą się dzielić danymi, no bo dlaczego mają to robić za darmo, no? Ludzie, ile można dawać? Zaraz do tego wrócimy. Trump na króla, jako król, tak, oczywiście, rośnie deficyt handlowy USA, oczywiście, nagle za Trumpa zaczął rosnąć deficyt. No, komu sprzyjają te media? No, oczywiście tutaj zmiana w artykule 5 NATO, propozycja dołączenia Ukrainy. Dlaczego mamy Ukrainę dołączać z Afriką do NATO? Nagle teraz, podczas wojny. Zresztą Załęski prezentuje się tak, jakby on już w tym NATO był. Okej. Zaraz wrócimy. Oczywiście Putin niedobry. ZUS znowu coś nawywijał. Wracam do tego, co mnie wkurzyło i nie wkurzyło, to tego, co chcę skomentować, tak? Pierwszą sprawą będzie nagła zmiana narracji wobec Ukrainy. Tutaj chciałbym głośno i bardzo mocno zaznaczyć, że jest pewna pomyłka. Znów pomyłka logistyczno-rozmówna, patologiczna, czy tego typu. Zazwyczaj lubimy w hasłach, w tematach rzucać bo Ukraina to, bo Ukraina tamto, bo SRO tamto. Tak samo bardzo mnie denerwowały tematy u niektórych wydawców. Całe Niemcy to, całe Niemcy tamto, całe Niemcy sramto. Mówiłem tyle razy, weźcie mikrofon, wyjdźcie na ulicę, gadajcie z ludźmi. Co się dowiecie? Guzik się dowiecie. Pierwszy w ogóle nawet nie będzie wiedział, o czym mówicie. Drugi powie, no coś tam słyszałem, ale mam to... Inny w ogóle powie... Bla. Tak to wygląda. Tak więc właśnie mamy nagłe tematy. Cała Ukraina. Ja powiem z swojego doświadczenia, jak to ta cała Ukraina. Będąc w Gdańsku, rozmawiałem z 2 taksówkarzami, rozmawiałem z jednym Ukraińcem na spacerze. To byli Ukraińcy z Ukrainy. Oni powiedzieli: nie, mamy dość Załęskiego, mamy dość tej wojny, chcemy stop, chcemy nagle wszystko, żeby się zatrzymało. Koniec umierania naszych ludzi. To powiedzieli ludzie z Ukrainy. Tak? Teraz nagle jest gadu z Trumpem, Załęski i nagle gówno burza. Bo co? Bo Trump powiedział jasno, słuchajcie, okej, my se tu ble, gadu, ale najważniejsze, zatrzymać wojnę, zatrzymać ten potok ginących ludzi. Ktoś powiedział w jakimś materiale mądrze, o skali tej wojny dopiero się dowiemy, o jej zakończeniu. To jest normalne. Podczas trwania wojny nikt oficjalnie się nie przyzna do ilości strat, wielkości. Sami wiemy, że Ukraińcy już nie mają
czym łatać rezerw wojskowych. Po prostu albo ludzie spieprzyli z Ukrainy, albo ci, co są, to się nie nadają do służby wojskowej i no, wpadają na tak genialne pomysły, łącznie z Makaronem, który myśli, że no teraz Polacy pójdą tam walczyć, bo to są wojska NATO, a że my jesteśmy NATO, to znaczy, że Polacy pójdą walczyć. O, takie mamy NATO. Macron, w ogóle do niego wrócimy. Wielki mąż stanu, wypchany sianem. Wracam tutaj do jednego serwisu, który rano obejrzałem. Bądź na bieżąco. Pana Macieja Podstawki. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście źródło umieszczę. Zgodnie ze stałą sztuką internetową. Powiem, co mnie rąbnęło. Jeszcze w momencie, kiedy była rozmowa z Trumpa z Załęskim, ja od razu powiedziałem, że mi się ta rozmowa bardzo podobała, od razu na bieżąco pierwsze skróty obejrzałem, powiedziałem krótko to, co cały czas utrzymywałem. Nie będę się bujał tutaj z polityką, z filozofią Trumpa, bo mnie to jest sprawa Stanów Zjednoczonych, ale Trump mi się podobał jako wytrawny biznesmen. On dba o własny biznes, o własne obejście. To nie jest jakiś pieprzony filantrop. On nie będzie z szabelką biegał po całym świecie i zbawiał całego świata i tobie pomóż, temu daj, tamtemu daj, temu włóż i tak. Nie, on powiedział, Ameryka ma być wielka i silna. I na tym się skupia. To jest jego biznes. Tak samo jak po wyborach od razu Trumpa na prezydenta, ktoś na niego focha wywalił, się obraził. Anglia. A co tu nagle Anglia ma do szukania? Co Anglia ma do szukania? Anglia, oprócz tego, że w nazwie tylko pozostawiła sobie Wielka Brytania, z tego wielka zostaje wielka tylko nazwa. Dlaczego? Szkocja ze swoją łyską już kręci nosem i tak dalej. I oczywiście po drodze też swojego markowego Range Rovera zabiorą. Co tam jeszcze? Te wszystkie kolonie, które tam coś tam miały dawać, to już nie są do końca ich kolonie, stamtąd już nie płynie hajc. Tam się można królowa ze swoimi synkami albo tym pretendentem pokazywać się no, w Australii, no tam ewentualnie jeszcze w jakichś afrykańskich koloniach z murzynkiem pobiegać za piłką. To wielkości już nie daje. Co miał dawać wielkość? Nowa idea Angolii, Zielony Ład i tak dalej. Pompujcie na to forsę, dawać na to forsę i bla bla bla, bo my tu wam wytłumaczymy, jak to można być zielonym i uśmiechniętym, ale skąd wziąć na to forsę? Może Stany Zjednoczone dadzą, no tam Obama, później ten drugi biedny dziadek, coś, jakąś kapustę dali, przyszedł Trump i powiedział, nie, koniec, nie ma hajcu na to gówno. I co? I Angola, obrażamy się na was, nie dostaniemy pieniędzy, to się na was obrażamy. A Trump, mam to w dupie. Co do właśnie podejścia, kim jest Ukraina, kim jest prezydent Załęski, a kim są Ukraińcy. Mam ich tu pod domem, pod własnym nosem, jakby to powiedzieć. Wczoraj jeszcze byłem kupować fajki, do tego też wrócimy. Wczoraj byłem kupować fajki i wchodzi taka kobieta, Ukrainka, oczywiście wcześniej stała tutaj po to darmowe jedzenie koszami, które stąd wynoszą, papierosy sobie kupić, bo oczywiście na papierosy ma. I nie umiała dwóch słów wydukać, jakie chce papierosy i w ogóle no generalnie po co przyszła. Jak już wyszła, to ze sprzedawcą chwilę rozmawiałem, on powiedział, słuchaj, no oni tutaj są generalnie od ponad 3, prawie 4 lat. No 3 lata na pewno, mówi, ale to są tacy ludzie, którzy ja już ich widuję, no. Już, no, mogliby się nauczyć naprawdę tych paru słów po niemiecku, co? Chyba ten sam problem mamy w Polsce, tak? Ukraińcy przyjeżdżający do Polski bardzo są żonni tego, żeby żeby Polacy mówili po ukraińsku, bo oni tak ni po polski, nie? Pamiętamy filmy umieszczone w internecie, pamiętamy rzeczy, które były pokazywane, typu właśnie, że wchodzi Ukrainka wyjebana w lisy do sklepu i od drzwi robi awanturę, że personel po ukraińsku nie mówi. Siadaj w to swoje Porsche, które stoi przed drzwiami i wypieprzaj stąd, kobieto. Nie mam nic do ludzi, do Ukraińców, którzy naprawdę przyjechali do Polski szukać pomocy, szukać pracy, nie socjalów.
nie zasiłków, ale przyjechali do pracy. Tych szanuję, z tym oczywiście zbiję pionę, z nimi pogadam. 100% szacunku. Następny przykład, tu dam obrazek, Hamburg, Hafen City. Jeżeli ktoś mi jeszcze będzie chciał skakiwać tu z jakimiś swoimi mądrościami, Hafen City, bardzo droga dzielnica, nowa, Hamburga powstała przy kanale, w ogóle to był projekt sprzed 15 lat, ale w końcu teraz go zrealizowali, bo zamiast olimpiady i stadionu wybudowali sobie ekskluzywne Hafen City. Super, super nowoczesne, super, no słuchajcie, super. Jest to tak super, że nawet bogatych Niemców z Hamburga nie stać, żeby tam mieszkać. Ale jeżeli ktoś mi tutaj wyskoczy z jakimś gównem na temat Ukrainy, biednych Ukraińców, złapię za kamerę, polecę tam do tego Hafen City, włączę kamerę i bez żadnych cięć będę nagrywał samochody, które tam parkują. Wszystkie są na ukraińskich praktycznie blachach, a marki i jaka półka cenowa jest tych aut, to wam dupa odpadnie, ponieważ nawet takiego auta w życiu nie staliście, tylko je oglądacie na plakatach reklamowych. Tam parkują takie auta z ukraińskimi blachami. Jeżeli ktoś by miał ochotę się przejechać i mnie zweryfikować, nie ma problemu. Żaden problem. Kamera, Bóg, włączam, latam, jedna, druga, trzecia ulica. Nawet nie muszę mocno dupę wysilać, tam lata w środku taki ładny, ekskluzywny autobusik. Jeździ wolno, mogę sobie z tego autobusu nagrać. Zdziwicie się. Tak samo tutaj ci biedni ludzie, którzy przychodzą po te zasiłki. Ludzie, to są ludzie w sile wieku, mogący pracować, mogący podejmować pracę. Jest tam bardzo dużo mężczyzn młodszych ode mnie, którzy oczywiście mogliby być w wojsku, nie są w wojsku, są kobiety w sile wieku, młodsze dużo ode mnie, które mogłyby pracować. Nikt z nich się nie kwapi do pracy. Oni stoją tutaj od godziny, powiedzmy tej 10, 11 do godziny 13, aż im to jedzenie rozdadzą. Wy myślicie, że to jest straumatyzowane, smutne towarzystwo? Chciałem to kiedyś nagrać, ale mówię, no kurwa, gdzieś są granice przyzwoitości, ale wam tylko opowiem. Ale jeżeli znowu ktoś mi tutaj wyskoczy z jakimś gównem, to nagram. Specjalnie dlatego. To nie straumatyzowane, bardzo smutne towarzystwo? Nie. To jest bardzo wesołe, roześmiane, głośne towarzystwo, które po otrzymaniu tych wszystkich darów rozpieszka się po wszystkich kierunkach w Hamburgu. To nie są smutni, straumatyzowani ludzie, którym nagle trzeba udzielać pomocy psychologiczno jakiejś tam. Dobra, wygadałem się na temat Ukraińców. Jeszcze raz powtarzam, więc obsrane tematy newsowe i tematy typu Ukraina to, Ukraina tamto, sram to. Nie, to jest pan Załęski ze swoim cyrkiem, który pojechał do Trumpa, daj mi więcej kasy. Trump mu powiedział, nie, no sorry, dostałeś już kupę kasy. Jak się zapytałem, stary, a gdzie ta kasa? A ty mi, nie wiem, generalnie spieprzaj na drzewo. Słuchajcie, będąc nawet zwykłym człowiekiem, sąsiad do sąsiada by przyszedł, tak powiedział, by taki numer odwalił, to sąsiad by mu powiedział, ty, weź się puknij w łeb i spieprzaj stąd. Co dokładnie Trump ze swoim kumplem, zastępcą zrobił? No, nie rozumie oburzenia świata. A facet co zagrał? Starą nutą, bo my za was walczymy, bo my za was... Kurwa, to przestańcie walczyć. Idźcie, zakończcie ten konflikt natychmiast, nie na takich warunkach, jakich dyktuje Załęski, bo dla niego zawieszenie broni to jest po prostu Putin ma się poddać, wycofać się, oddać Kijów, oddać Krym, oddać w ogóle, najlepiej Moskwę jakby oddał. Wtedy on przyjmie takie warunki zawieszenia broni, ale nie. Idzie po kolejne pieniądze, zaraz będziemy mieli kolejny przykład. Kto mu z kasą wyskoczył? No, newsy. Oczywiście bardzo dziwne zaskoczenie po tym, jak to znowu dostają kasiutkę, ale już nie zostaną. Zaraz do tego wejdę. Więc tak, jedziemy. Jedziemy. Co my tu mamy? Newsa u pana Macieja, który mnie od razu zrobił. Dlaczego? Już mówię, kawałeczek puścimy tego newsa. Muzyka jest, zaraz ją wystopuję. Muzyko, gdzie jesteś? Oczywiście wiecie, jaki to jest serwis. Wiecie, jaki to jest serwis. Na końcu dam oświadczenie, jak zawsze. Co my tu mamy? Oczywiście Breaking News. Ja też występuję w Breaking Newsach i tak dalej. Stop, zatrzymali pomoc, zatrzymali przebieg informacji między
Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą, bo przypomnę, że takie rzeczy też kosztują. Cały wywiad, kontrwywiad, satelitarny, do tego te wszystkie tam takie sprawy szpiegowsko-macanowskie i tak dalej, to kosztuje. Ktoś to liczy, te pieniądze? Czy to tak jak my Polacy uznaliśmy, że całkowita nasza pomoc jest niewycenialna, a później może na nas się wysrać pan prezydent Ukrainy? Ale z radością to przyjęliśmy, bo się na nas wysrał. To jest dopiero mocarne. W takim razie, co tu mamy? Koniec danych dla Ukrainy? No pewnie, że koniec. No Jezus, no gdzieś jakieś końce muszą nastąpić. Jeżeli facetowi się tłumaczy, że ma zrobić zawieszenie broni, żeby przestali ludzie ginąć, a nie eskalować wojnę, czego nawet mieszkańcy tej biednej Ukrainy nie chcą, to jeżeli facet czegoś nie rozumiesz, no to sam złap za karabin i idź walczyć. A nie się będziesz chwalił w sweterku, biegał po całym świecie, że ja dopiero garnitur biorę, jak się wojna skończy. No to pochowają cię w sweterku. Niestety. Dlaczego tu jestem trochę zły? Ponieważ Dodatkowo, tutaj słyszymy, że właśnie w tym materiale słyszymy, że nastąpiła pewna zmiana narracji i nagle we wszystkich newsach, bo tak od razu skrótowo sobie przeleciałem po innych newsach, też jest nagle odwrotność. Nagle już nie jest ten Trump taki B, nie jest już taki zły. Już można powiedzieć, że no halo, tutaj coś jakieś nieporozumienie nastąpiło tak naprawdę, bo tutaj nie chodziło o to, żeby tam naprawdę ratować, gasić Ukrainę, bo znowu się las podpalił, ale tu chodziło o to, że po prostu facet przyjechał żebrać o kolejne pieniądze i mu tych pieniędzy nie dali mu po łapach. I na początku jak to skręciłem, powiedziałem, to ja dostałem po łapach, materiał poszedł w śmieci, trudno, przywilej mocniejszych, ale tu nagle proszę, mamy taką informację, że koniec pomocy danych, Ukraina już się jakoś wykręca. Jeszcze skandalu w Białym Domu. Trump zdecydował, że USA nie tylko wstrzymuje dostawy broni, ale też wywiadowcze wsparcie amerykańskiego wsparcia, ignorując pragmatyczne rozwiązania i możliwość jakichkolwiek ustępstw. No a polityka... Słuchajcie, jeszcze 3 tygodnie temu ja ten materiał wyrzuciłem do śmieci. Dzisiaj chłop wali to samo, z porannych wiadomości też. Nie rozumiem. Ja powiem dupa. Inni gadają, o dobrze, a teraz nagle będzie, to Maciek nie miałeś racji. No i inne serwisy to podchwyciły. Nagle Załęski B. Już to o tym mówiłem, że to nie Załęski walczy na tej wojnie, on chodzi, zbiera. O tym już było, o kasie już było, dlatego tu przelecimy szybko. I Unii Europejskiej nauczyła go, że polityka day przynosi wymierne efekty. Teraz, gdy Trump bezlitośnie zakręca kurek pomocy, ukraiński prezydent został z pustymi rękoma. Bez planu B i bez realnych sojuszników gotowych zastąpić amerykańskie wsparcie, ponieważ ze strony Europy może liczyć tylko na mocne słowa wsparcia na Twitterze. Szczególnie żałośnie wypada w tym wszystkim Europa, która przez lata udawała równorzędnego partnera Stanów Zjednoczonych w pomocy Ukrainie. Wystarczyło jedno polecenie z Waszyngtonu, by Londyn natychmiast zablokował przepływ informacji wywiadowczych do Kijowa. Gdzie ta europejska autonomia strategiczna, o której tak chętnie opowiadali nasi brukselscy liderzy? Gdzie jest samodzielność decyzyjna, kiedy przychodzi do faktycznego działania? Tu się, panie Macieju, zatrzymamy. Dlaczego podzielasz moje zdanie, które wykreowałem dwa tygodnie temu, zostałem zaszczekany, materiał poszedł do śmieci. Powiedziałem dokładnie to samo. Rację ma ten, kto ma kasę, a nie udaje, że ma kasę, tak jak robi to Unia Europejska. My udajemy, że mamy kasę. Pięknym przykładem tego zjawiska jest pan Macron, prezydent Francji, który, jak widzę, tak jak nasz wielki prezydent, pojechał do Stanów Zjednoczonych, do prezydenta Trumpa. Nie wiem, po co on tam pojechał, po co on pojechał kreować się na jakiegoś wielkiego lidera Unii Europejskiej, męża stanu, będąc naprawdę wesołym nikim, tak? Bo od naszej polityki, naszego prezydenta nie zależy praktycznie nic. Tak samo jest Macron. Panie Macronie, wizytę w USA męża stanu Unii Europejskiej pan siebie kreuje na coś takiego.
Teraz nagle słyszymy, że jeżeli Stany Zjednoczone z Niemiec wycofają swoje wojska, to on da tutaj swoje myśliwce z bronią atomową. A Niemcy bardzo tego potrzebują, kiedy praktycznie nie będzie kto miał obsługiwać tych lotnisk. Dlaczego? No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Już tłumaczę, bardzo dużo młodych ludzi bardzo chętnie, bardzo szybko idzie do niemieckiego wojska, bardzo wielu z nich też jest nie rodowitymi Niemcami, są to na przykład Turcy, którzy bardzo chętnie z tego korzystają, idą do tego wojska. Tłumaczę dlaczego. Idą do tego wojska, ponieważ tam dostają bardzo szybko wykształcenie zawodowe, za darmo, tam zdobywają wszelkiego rodzaju kursy i uprawnienia, na przykład na kierowcę ciężarówki C, E, D, E, B, nie wiem, nie znam się na tym, ale praktycznie mogą uzyskać na wszystkie pojazdy uprawnienia, nie płacąc za to ani grosza, wręcz odwrotnie dostaną jedzonko i jakieś tam pieniążki, takie Taschengeld, coś tam dostaną. W zamian nie muszą żadnych kontraktów wojskowych podpisywać. Jest ta zasadnicza służba chyba 18-miesięczna czy coś takiego, ale to nie jest takie, wiecie, stanie w kamaszach od rana do wieczora przed wartownią. Nie. Właśnie zwłaszcza ci, którzy wybierają kształcenie zawodowe i kursy, z tym wojskiem mają tyle wspólnego, co noszenie munduru. Nawet nie wiem, czy oni strzał kiedykolwiek z broni oddali. Więc tak to wygląda ta armia niemiecka, którą pewna pani postanowiła tą całą Bundeswehrę rozmontować, bo przyszła i zaczęła robić tak piękne, mądre zmiany, jak panie w Hollywood też zrobiły piękne zmiany i poszło się wszystko bujać. Tak samo Bundeswehra się buja. Nie mamy wojska w Europie. Co oni idą, potrząsają się i co? I kto? Jak ktoś już ma iść na tą wojnę, to Polacy niech idą, bo są najbliżej. To oni na bilety na pociąg nie wydadzą, nie? Więc tak, panie Makaronie, proszę zrobić porządek z własnymi wojnami. Przypomnę panu, że coś tam pan był uwikłany w parę konfliktów wojennych. Tam może porządek by trzeba było zrobić, tak? I proszę zrobić porządek najpierw u siebie we własnym kraju. Ponieważ taki smród się stamtąd wydobywa, że głowa boli. Wszyscy turyści, którzy obecnych poznałem, wrócili z Paryża, za głowę się łapią. Za głowę się łapią. W Paryżu jest taki syf, że głowa boli. Na przykład Gdańsk, Hamburg w porównaniu z Paryżem to jest po prostu bardzo brzydkie określenie na toaletę w bardzo takim złym stanie, używaną w bardzo złym miejscu, gdzie się spożywa bardzo dużo alkoholu i nikt o to nie dba. No to taka kloaka. Tak wygląda Paryż dzisiaj. W porównaniu do Hamburga, w porównaniu do Gdańska jest to po prostu syf i mogiła. Niech pan najpierw u siebie posprząta, później się bierze za świat, tak? Co panu tam nie uchodzi i tak dalej. No oczywiście idą dalej za tym całym problemem i tak dalej. Podczas tego całego piania, jak to trzeba pomagać Ukrainie i tam nie wiadomo, nie wolno złego słowa powiedzieć, ciągle przypominam, że tylko i wyłącznie chodzi o kasę. O kasę. Następne, co tutaj od razu mi się rzuciło, potężne wsparcie dla Ukrainy. Tego Trump nie przewidział. Trump tego nie przewidział. Dobrze, no nie przewidział. Propozycja padła z nieoczekiwanej strony. Proszę bardzo. Czytamy w faktach, oczywiście, bardzo dobry serwis. Tu musiałem wyłączyć to kolorowe okienko, bo szlak mnie trafiał to, co tutaj widziałem. Fakty widzicie, nie muszę źródła podawać, tak? Jest podlinkowane nawet tu u góry, tu na dole jest, o proszę, jest, wszystko jest. Fakty, tak? Coś tam, Oslo? Norwegia? A co oni tam? No zapomniałem. Bo tak trzeba dalej doczytać się w tym temacie, że przez to, że Ukraina ten gaz ziemny coś tam zamknęła, to wtedy oni zaczęli dużo więcej tego swojego gazu sprzedawać i oni zamiast tam na 100 miliardów zarobili setki miliardów. No to wpadli na pomysł, że to w końcu można coś tej Ukrainie odpalić. Świetny altruizm. Szkoda, że Polska nie potrafi z tego korzystać i polscy politycy. Jakbyśmy sobie taczki złota wywieźli z Ukrainy, no to możemy im pomagać, ale
My nic takiego nie zrobiliśmy. Poza tym te sranie się na te takie symbole ukraińskie, które mi teraz tutaj w reklamach non-stop wciskają, koszulka, bluza, t-shirt, Ukraina, Ukraina. Od kiedy to my jesteśmy kumple? My z Ukrainą jeszcze mamy kupę spraw historycznych do rozliczenia. Nagle jesteśmy super kumple, mam kupować ich t-shirty. Ilu Ukraińców biega w polskich barwach? Ilu Ukraińców nosi w Polsce polskie dresy z orzełkiem, z husarem i tak dalej? Ilu? Gówno. Kolejny temat. Obo se pogadamy. Tak. Z takiego tematu, który mnie osobiście dotyka, jeden z członków mojej rodziny jest obecnie w szpitalu i oczywiście na każdej sali, na każdym oddziale mówi się po ukraińsku. Jest bardzo dużo leczonych Ukraińców. Ukraińców, Ukrainek, tak? Nie są to ofiary wojny, które odniosły obrażenia wskutek działań wojennych. Są to osoby z przewlekłymi chorobami przywiezionymi do Polski, które mogły leczyć na Ukrainie. A teraz leczą to w Polsce. Dlaczego? Mają pierwszeństwo we wszystkich kolejkach, łóżkach, dostępów do specjalistów za friko. Ponoć się to już kończy. Niech to ponoć może wejdzie w życie, bo nadal z tego ponoć, co słyszałem już rok temu, ponoć mamy zawalone nadal oddziały Ukraińcami, a nie polskimi pacjentami, którzy też potrzebują pomocy. Polacy potrzebują pomocy, iść do szpitala, iść na operację, a nie do kardiologa czekać 1,5 czy 2 lata. Jeżeli ktoś ma kłopoty kardiologiczne i nie idzie natychmiast do lekarza, to podejrzewam, że na następną wizytę już nie przyjdzie. Nie wiem. Ukrainiec, proszę, tak, bo on całe życie był chory na serce, ale teraz go trzeba w pierwszej kolejce przyjąć. Bo co? Bo wojna jest u nich? A jak u nas była stan wojenny, jak u nas Polacy uciekali przed II wojną światową na cały świat i tak dalej, to co cały świat nagle po polsku się uczył mówić? Jak Polacy uciekali z Polski przed prześladowaniami komunistów i tak dalej, nawet do Niemiec czy do Francji, tak, ktoś tam się uczył polskiego? Nie, Polacy się uczyli języku. Chodzili, prosili o pomoc, a dostaliśmy. Mogliśmy sobie posłuchać Wolne Radio Europa. Taką pomoc dostaliśmy. To już omówiłem. Dobra, to było z bieżących tematów, które chciałem skomentować rano i skomentowałem. Mam nadzieję, że bardzo szybko ten materiał poskładam i jeszcze do 10 wywalę, więc macie go po ranku w końcu. Powiedziałem, zrobiłem, zobaczę jak to wyjdzie. Czy się dalej nagrywam? Nagrywam się dalej, dziękuję bardzo. Z tematów, które sobie tak szybko już abstrahując od polityki ciężkich tematów, bo to można gadać cały dzień, chyba jeszcze drugi dzień. Bo mi widzę, że cały czas nagle dali pieniądze, podzielili się, biliony zarobili, to wam coś odpalimy. Super podejście, dobra. Żeby tutaj mieć podkład, włączam. Nie ukrywam, co włączam. Oglądajcie, patrzcie. Sobie muzyczka w tle, tam pum, purum, pum. To zobaczyłem. Też podlinkuję, panie Drwalu. Jak najbardziej podlinkuję pana. Szefowa Star Wars musi odejść. To znaczy, ja tam widziałem inny komunikat, że ona zamierza już odejść. Fantastic to see these new characters come along and so many great women. So my character, you know, she's a powerful leader. Yes. Also, diversity was really important to us. So the first woman and the first person of color to direct a Star Wars film. Put another diverse woman in it, make it more lit. We wanted the cast to look like the audience today. Because this is, I would say, arguably the gayest Star Wars. And yet people have told me that it's the A gayest Star Wars, kobieta and I frankly... zarżnęłaś to. Pokaż ten swój ruch, no proszę, no. Proszę, pokażecie? Nie, cholera. Dziewczyna udziela poważnego wywiadu, gada, nagle robi coś takiego. And maybe, just maybe, shatter a few glass ceilings along the way. Okej.
Dobra, tu można jechać bardzo długo. Pa. Nie będę tutaj się uzewnętrzniał na temat tego, dlaczego, jaka polityka, co tu nie zagrało, czy to znowu może wpływ pana prezydenta Stanów Zjednoczonych na to, może, chyba tak. Żegnamy panią. Wydaliście miliony na filmy, których nikt nie ogląda, a wciskaliście nam, że to jest bardzo przez nas pożądane. Nie, nieprawda. Nie chcemy chodzić na to do kina. Wyniki za sprzedaż biletów same o sobie mówią. Dziękujemy pani, do widzenia. Moje pytanie jest następujące. Dlaczego tak długo? Nie będę tęsknił za panią. Niech przyjdzie ktokolwiek inny na to miejsce. Bardzo proszę. Może w końcu wrócę do oglądania filmów, bo już bardzo długo nie oglądałem żadnych filmów i po prostu, bo nie ma co oglądać. Obcy, ostatni film. Mocny tytuł, mocne efekty specjalne, treści zero. Zero treści, słuchajcie. Powiem wam, że niektóre intro z gry jest bardziej interesujące niż ten film Obcy, ten ostatni. Ile to się można bujać po statku bez żadnej filozofii? Nie wiem. Oczywiście panie grały tam główną rolę. Nie będę tu mnożył przykładów. Wystarczy wejść na... Nie będę tego robił. Panie Macieju, dziękujemy, pana podlinkuję, bo oczywiście tutaj jak najbardziej przychylam się do tej narracji. Oczywiście już teraz można o tym mówić, że pojechał po kolejną kasę, nie dostał jej i się wszyscy żeśmy na to obrazili, że nie dostał kasy, z której nie mógł się ostatnio rozliczyć, a chce znowu kasę. Nie dostaniesz kasy. Idź się obrażaj. No i pół świata się obraziło. Czy Trump przeprosił? Nie. Jak rasowy biznesmen się zachował? Nie potrafiłeś się z poprzedniej kasy rozliczyć? Nowej nie dostajesz. Dobra, wracam do tematu gówno. Dziękuję za podzielenie się moją... Teraz oczywiście tu mamy też Makarona, który oczywiście będzie tutaj wspierał całą Europę. Niemców też wesprze, bo Niemcy z nich... Nie ma żadnych wojsk w Europie. Makaron ich nie ma, Bundeswehra ich nie ma, Włochy ich nie mają. Nie udajmy kogoś, kim nie jesteśmy, bo znowu nam się zrobi II wojna światowa, w której wiemy, jak mocnym i jak militarnym wsparciem dla całego konfliktu, który był podczas II wojny światowej, była Francja. Nie z tego są żarty, że czołg francuski ma 5 biegów do tyłu. I mu nawet do tyłu się wieżyczka nie obraca. Dlaczego 5 biegów do tyłu? No, trzeba się szybko umieć wycofać, tak? Pierwszy, drugi, trzeci bieg, sprint, nie? To się nie wzięło znikąd. To nie jest mój wymysł, to jest z internetu. Coś tam podpalili. Trudno. Hi. Ci niedobrzy. Uciekł mi jeden temat. Dlaczego daliśmy jakiemuś aktorowi polskiemu, prezydent, zaznaczam, bo to znowu myśmy. Nie. Prezydent Polski, Andrzej Duda, dał obywatelstwo jakiemuś aktorowi, który grał Snowna. Tego agenta, który niewdzięczny gnojek, którego FBI wyszkodliło i zapieprzył im dokumenty i uciekł do Chin, a teraz uciekł do Rosji. Jest nietykalny. I udostępnił coś, co nie było jego, a stanowiło tajemnicę państwa. A dlaczego tak jest? Bo tak jest. Już to tłumaczyłem. Wszyscy o tym wiedzieli, on zrobił dowody i ten gościu zagrał tego Snowa i nie wiem, dlaczego on ma za to dostać obywatelstwo polskie. Takie trochę ha. O, proszę, Makaron. Stawia sprawy jasno. Kim jest ten człowiek, który chce dać Europie atomowy porządek? A kim ty jesteś? Człowieku, kim ty jesteś? Zarządzasz śmietnikiem, który niestety ma broń nuklearną i uważasz się za, nie wiem, jakiegoś dyktatora moralności, wytycznych jakichś. Jakbyśmy mieli wszyscy robić jak Francja, chłopie. O Jezus. Brońcie, Panie Boże. Dobra, mówiłem. MSN jest niestety wykierowane. Oslo już dało kasę, tak.
zarobiliśmy parę miliardów, to tam sypniemy wam po milionku czy 2. Dobra, końcowe oświadczenie, bo zrobiło nam się tutaj już pół godziny i tak będę ciął. Tak. Oświadczenie. Muzyczkę, puszczam muzyczkę, oczywiście świadomie. Odblokuj się. Muzyka pochodzi z serwisu NCS. Jest to wytwórnia muzyczna, która udostępnia te materiały. Są to materiały młodych twórców, którzy przychodzą do tej wytwórni, zrzekają się praw autorskich, przynajmniej na wstępie. Praw autorskich dzięki za ich publikację i promocję tych młodych twórców. I to są ich utwory, które nie są objęte żadnym prawem autorskim. Zresztą jest tam bardzo jasno napisane, że to jest copyright free music. Czyli nie mamy jakikolwiek tutaj. Więc kochany panie logarytmie YouTube'a, którego zostałem deweloperem, za co bardzo dziękuję za położone we mnie zaufanie. Spróbuję jego nie zawieść, dopnę wszystkich rzeczy, które zostały na mnie nałożone, które będę musiał realizować, które już realizuję. Dziękuję za zaufanie. Postaram się sprostać wyzwaniom. Dlatego, panie logarytmie, już 3-4 razy pisałem, ta wytwórnia jest legalnie na naszej platformie. Ich status jest jasno określony, więc przestańcie mi flagować filmy z zastosowaniem tej wytwórni, zwłaszcza, że ja prosto z tej wytwórni puszczam muzykę, nie przez jakichś kolejnych udawaczy, którzy podpierają się ich muzyką i udają jakieś studio sound, studio music, studio... Nie. Prosto jadę od nich. Oni mają jasno prawa określone tutaj, w swojej stopce, jak ich muzyka wygląda, dlaczego jej można... Wręcz oni zachęcają do publikowania tych utworów celem właśnie promocji tych ludzi, tych młodych twórców. Oni się zrzekli prawa celem ich promocji. Tyle w temacie. Dziękuję za oglądanie. Dajcie mi jeszcze łapkę w górę, subskrypcję. Dopiero rozpędzam ten kanał i potrzebuję waszej pomocy.